dobry o poranku i z takim pięknym widokiem na Akropol zapraszam do oglądania. Jestem na dachu restauracji na rooftopie. Pokażę Wam też zaplecze kelnerskie, a jakże. Widzę tu traydżeki, tace, jest pomocnik kelnerski, nawet jakieś wiaderka na szampana. W stylowatej restauracji, jak w średniowiecznym zamku. I można wyjść pięknie. Na tym balkoniku można sobie również przycupnąć i podziwiać Akropol. Opuściłem już tą piękną restaurację i ten fajny apartament. Zdjęcia z tej restauracji zapraszam Was na mojego Instagrama. Tam zobaczycie relacje, ale no muszę powiedzieć, że dopieszczone. Postanowiłem teraz troszkę zatracić się w uliczkach Botanic Garden. Podobno ten Historical Botanic Garden jest zamknięty, natomiast wszystkie otaczające tutaj to miejsce ogrody są otwarte. No i właśnie tak troszkę buszuję tymi uliczkami. Ale pomarańcze to tu rosną w zasadzie na każdym kroku. No nie ośmielę się zerwać, bo one pewnie kwaśne są. Bardzo fajna miejscówka w centrum Aten. Kilka minut, bodaj 5 od Akropolu. Słychać ten szum miasta, samochodów. No ale jest kawałek zieleni, jest to tutaj fajnie zadbane. Zdecydowanie lepsza miejscówka niż te wszystkie uliczki z restauracjami, z tymi wszystkimi sklepami. A tu jakieś kolumny. Czy oryginał? Kto to wie? Pozostałości pewnie po jakiejś budowli. Gdybyście byli z dziećmi, to warto tutaj wejść. Będą miały dzieciaczki zabawę jak gołębie, gęsi i inne takie ptactwo przydomowe. Nawet i rogate stworzenia. A nawet króliki też tam widzę. No, będą miały co Wasze pociechy oglądać. Wejście do tego ogrodu jest bezpłatne. Możecie tu sobie przyjść i pochillować. No zobaczcie, no kurde, ja bym taką łapsnął. Ale wszędzie tu są jakieś osoby, które podlewają, dbają o porządek, więc mogłaby mnie taka osoba wyhaczyć, a to po co? Zresztą z drugiej strony, gdyby każdy turysta coś takiego zrobił, no to pewnie bym już nie oglądał tych mandarynek.
aby z Aten, czy też z lotniska dotrzeć do Pireusu, czyli miejscowości położonej nad morzem, w której również znajduje się port, z którego odpływają promy, musicie zmienić linię metra. Z lotniska to jest, wyjedziecie linią numer 3, niebieską, i później musicie zmienić na linię numer 1, zieloną. Ja wysiadłem obok lotniska. To jest chyba ostatnia stacja, albo przedostatnia. A nie, to jeszcze dalej jedzie. Nieważne. I powiem wam, że dzielnia taka... Jak już, słuchajcie, jak już przy torach jest drut kolczasty, to coś nie halo. Dobra, muszę to obczaić, co to tu jest. Takie ceny ryb. Chyba ich coś pogrzało. A pierdzie. Widzieliście ceny w restauracji? Chciałem sobie zamówić jakiś tam sałatkę albo jakąś rybę. Ale słuchajcie, 70 euro za rybę? No, jest grubawo. Chciałem tańszy nocleg. A tu taka okolica. Słuchajcie, przez dzień nie ma problemu, jeżeli... No zresztą widzicie, chodzę tutaj. Nie ma problemu, ale nocą, jak będzie trzeba, bo mam zamiar wieczorem udać się na metro, no to słuchajcie, no nie ma szans, no to się nie da po mordzie dostać. Pytałem w hotelu, w którym chciałem się zatrzymać, czy jest bezpiecznie wieczorem, a ona mówi, o której? Ja mówię, no około 10, 11, bo tak mam lot, muszę być na lotnisku, a ona mówi, nie, to taksówkę. No to już wszystko wiem. Ja jakby doceniam również street art, ale to raczej są bohomazy. Ale co ja tam się znam, panie Mietku? Nie znam się. To tak już kończąc, jeżeli będziecie mieli taki pomysł jak ja, żeby do Pireusu, że tutaj plaże i tak dalej, samemu dojechać bez problemu, ale w ciągu dnia. Wieczorem, jeżeli macie lot w tą bądź z powrotem, no to już odradzam. Zresztą, jeżeli tubylcy odradzają, no to co ja mam do gadania? Jeszcze wam pokażę ceny na dworcowej restauracji. No i taka niespodzianka, wróciłem na Plakę, bo tam widzieliście, to było słabe w ciągu dnia jeszcze, no jak już mówiłem. Dobra, idę coś zjeść i muszę się zastanowić, jak to ogarniać, bo tutaj na Place są cholernie drogie te noclegi. Słuchajcie, zapomniałem wam nagrać, że zgłodniałem. Już wciągnąłem połowę sałatki greckiej. Dobra, jak to w Grecji. Coś tam z hotelem jest ogarnięte, ale powiem wam, że cholernie drogo. A warunki, jeżeli coś tańszego mówię, około 60 euro, to jest naprawdę
bardzo słabej jakości. Co poradzić? Jak będę miał jakieś nowsze wiadomości, oczywiście Wam nagram. Jestem zniesmaczony, powiem tak. Pireusem, metrem, całą tą okolicą, do której tam trafiłem, czyli stacji metra obok stadionu. Odradzam Wam. Jeżeli macie zamiar tam nocować i później na prom się przesiąść, odradzam, wasza sprawa. Ale ja się stamtąd zawijałem, bo prócz graffiti na murach, drutów kolczastych na płotach, to nic dobrego tam nie widziałem. No taka sytuacja, co poradzić. A teraz się przejdziemy troszkę ulicą. Jeszcze tutaj na place. Jeszcze jakieś zakupy muszę zrobić. No i tak popatrzę, co tu ciekawego jeszcze mają. Samymi tymi Atenami jestem o tyle zniesmaczony, że mam wrażenie, że oni tylko widząc turystę, widzą euro. I ich misja to jest oskubanie z kasy turystę. Jak wyglądasz jak turysta, to trzeba Cię oskubać. Smutne to jest. Trochę inaczej to postrzegam. No ale wiadomo, do Aten i tak będą jeździć ludzie. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam na kolejne odcinki z Grecji. Czy to jeszcze będą Ateny, czy już ruszę gdzieś poza, to się jeszcze okaże. Nie mam sprecyzowanego planu. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!